Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj mam dla was remaster gry, która 25 lat temu była prawdziwym synonimem horroru. Chodzi mi o System Shock 2, który kiedyś był tytułem bardzo kultowym, niestety przez lata został zapomniany, ale dziś otrzymujemy jego remaster. Zresztą nazwę możecie kojarzyć, bo właśnie z tej gry wywodzą się znakomite horrory z serii BioShock. Pewnie je też kojarzycie. Pytanie teraz, czy remaster został dobrze zrobiony i czy ta gra bawi tak samo dobrze jak 25 lat temu, a może nawet i lepiej. Sprawdźmy. Teraz o co tutaj w ogóle chodzi? System Shock 2 Anniversary jest to remaster 25-letniej już gry o tytule System Shock 2. Jeżeli oglądacie mój kanał regularnie, no to pewnie wiecie, że ja recenzowałem już tutaj grę z tej serii. Był to remake pierwszego System Shocka, ten tutaj Deliquent to jest jego sequel i ten doczekał się remastera. I bardzo dobrze. Nazwa też zresztą nie jest przypadkowa. Pewnie zauważyliście tutaj nawiązanie do serii BioShock. Otóż jeżeli graliście w BioShocka, no to na pewno zachwyci was fakt, że ekipa odpowiadająca właśnie za BioShocka stworzyła wcześniej m.in. właśnie System Shock 2. Wróćmy jednak do samej gry. System Shock 2 jest to survival horror w klimatach science fiction. W tym tytule przenosimy się do niedalekiej przyszłości, konkretnie to do roku 2114, gdzie korporacja Tri-Optimum, znana także z pierwszej części gry, prezentuje światu najnowsze osiągnięcie techniki, czyli statek szybszy niż światło, o nazwie Von Braun. Gdzie w tym wszystkim jednak jesteśmy my? Otóż my wcielamy się w żołnierza sił zjednoczonych, którego imię nigdy nie zostaje ujawnione. My składamy podanie o pracę na tym statku Von Braun, nasze podanie zostanie przyjęte i udajemy się w dziewiczy rejs, pierwszym na świecie statkiem szybszym niż światło. W czasie lotu nasz żołnierz zostaje wyposażony w taki specjalny wojskowej klasy implant cybernetyczny, po którym musi przejść dość długą procedurę rekonwalescencji. Gdy budzimy się ze specjalnej kapsuły, okazuje się, że na statku doszło do katastrofy, na wielu pokładach wprowadzono stan wojenny, a przerażające potwory i cyborgi ścigają i dobijają ostatnich ludzi. Kontaktuje się z nami taka miła pani dr Janice Polito, która instruuje nas, co mamy zrobić, żeby ten statek ogarnąć. Niebawem wszystko oczywiście jednak się mocno skomplikuje. Ja tutaj więcej nie będę zdradzał odnośnie fabuły, bo fabuła tutaj stoi akurat na bardzo wysokim poziomie, obfituje w mnóstwo zwrotów akcji i jest po prostu świetna. Jedno jest pewne, będziecie z tej fabuły zadowoleni. Wróćmy jednak do samej rozgrywki. Pierwsze co czujecie po odpaleniu remastera System Shock 2 to jest wprost niesamowity klimat tej produkcji i coś co do niej tak przyciąga, natomiast ciężko to jest opisać słowami. Ja nawet nie wiem za bardzo jak to określić, natomiast nawet odpalając ten tytuł po raz pierwszy czułem się po godzinie grania jakbym wracał do takiego klasyka, którego już przeszedłem 3-4 razy i cholernie mnie ten klasyk wciągał. Nie tylko dlatego, że ta gra po odświeżeniu wygląda naprawdę przystępnie, o czym jeszcze sobie później powiemy, ale też dlatego, że oryginał System Shocka 2 był horrorem niemal idealnym, remaster wpisuje się w dokładnie ten sam schemat. Atmosfera tego tytułu jest tak cholernie gęsta, że można by ją po prostu kroić nożem. Gdy po raz pierwszy wyjdziemy z szybu wentylacyjnego na statek, to za pancerną szybą zobaczymy taką scenkę. Będzie taka uciekająca kobieta i potworna hybryda człowieka i takiego obrzydliwego mięcha, goniąca ją ze strzelbą w ręku. Siła wystrzału z shotguna, którą trzyma, jest tak duża, że całą tą hybrydę aż przechyla do tyłu, gdy kobieta upada. Zobaczcie, to jest niby taka zwykła scenka i to jeszcze stara, tak? Nie ma tutaj pięknych animacji, nie ma super grafiki, ale jest tak mistrzowsko zrobiona, że potrafi graczowi zapaść w pamięć na naprawdę długo. I takich momentów w tym tytule znajdziecie dosłownie całe tony. Świetnie wykonano tutaj bowiem lokacje, one są od siebie naprawdę odmienne. Mimo że dzieją się generalnie na tym samym statku kosmicznym, każdy pokład wygląda inaczej, ma inny styl, świetnie emanuje zimnym klimatem nowoczesnego statku kosmicznego. Mistrzowsko zaprojektowano również same audiologi i zapiski na statku, one nie są zbyt długie, są naprawdę treściwe i bywają też naprawdę cholernie wstrząsające. Jest w grze taki jeden audiolog, który znajdziecie gdzieś tak w 1/3 tytułu. Od razu wam mówię, że będziecie wiedzieć, o którym mówię. Jest po prostu przerażający. Nie będę wam tutaj go puszczał, bo nie chcę psuć niespodzianki. A i myślę, że gdybym go tutaj puścił, to YouTube by mi wkleił ograniczenie do 18 lat. Także naprawdę nie żartuję, będziecie wiedzieć, o który chodzi i on robi wrażenie.
Kolejnym dodatkiem jest genialna wprost muzyka i są to przeciwnicy zarówno organiczni, jak i roboty. Przed chwilą mówiłem wam o tym audiologu, który jest naprawdę szokujący, który potrafi u graczy wywołać niepokój. No to przeciwnicy, wam powiem, też mają właśnie to coś. W tym tytule spotkamy sporo różnych przeciwników. Spotkamy tak zwane hybrydy, czyli ludzie zainfekowani specjalnym pasożytem, którzy będą nas błagać o ich zabicie. Spotkamy też takie ogromne kule mięcha, zwane ramblerami. One wyglądają na groźne i powolne z daleka, natomiast jak do nich podejdziecie i je wkurzycie, szybko okaże się, że są cholernie szybkie, potrafią was rozerwać na strzępy w kilka sekund i trzeba naprawdę uważać. Wiecie jednak, co tutaj robi największe wrażenie? Jest jednym z najbardziej przerażających przeciwników w historii całych gier wideo. Jest to kobieta cyborg. Tą kobietę cyborg spotkamy w grze całkiem często. Jest to potwornie zmodyfikowana ludzka samica, u której całą miednicę zastąpiono metalem. Porusza się na takich specjalnych stalowych kikudach i z daleka można usłyszeć charakterystyczne walenie metalem o posadzkę. Zobaczcie, to jest lekko ulepszony potwór zaprojektowany 25 lat temu, a jest wielokrotnie straszniejszy od tych nudnych, przerysowanych monstrów z dzisiejszych gier i to, myślę, zasługuje na ogromne uznanie. Zresztą sama walka z tymi przeciwnikami, którzy są naprawdę straszni, jest tutaj też prawdziwą przyjemnością. Do naszej dyspozycji w tym tytule oddano całkiem sporo różnych pukawek i co ciekawe, tutaj nasz arsenał determinuje także rozwój naszej postaci. W tym tytule mamy do wyboru hakera, psionika czy też żołnierza. Każda z tych klas postaci specjalizuje się w czym innym, każdą będzie grało się inaczej. Wspomniany już na przykład psionik potrafi samą siłą umysłu kogoś zamrozić, z kolei żołnierz potrafi tak zmodyfikować strzelbę, żeby zadawała ogromne obrażenia. To, co tutaj też jest ciekawe, to jest fakt, że ogromny nacisk w tej grze położono na pokazanie, jak wielką siłę ma każda broń palna. Nawet po wystrzale ze zwykłego pistoletu, czy też wystrzale ze strzelby, aż cały celownik podskakuje do góry, w słuchawkach rozchodzi się głośny wystrzał. Widać, że każdy pocisk w tej grze ma ogromną siłę, ale jest też obarczony sporym kosztem, bo pocisków w tej grze zawsze mamy za mało. Niejednokrotnie na samym statku będziecie musieli więc walczyć wręcz, aby oszczędzać amunicję. Błyskawicznie w ten sposób poznacie mocne i słabe strony przeciwników. Szybko się okaże, że najsłabszego robota w tej grze, który schodzi na strzała, nie wolno atakować wręcz, bo on potrafi wybuchnąć. Natomiast na takiego wielkiego szturmowego skurwiela musicie załadować amunicję przeciwpancerną, bo inaczej nie dacie rady go położyć. Na deser tutaj dochodzi też fakt, że jeśli nie odwiedzacie długo jakiegoś sektora na statku, to przeciwnicy pojawią się na nim w jakimś czasie ponownie, chociaż niekoniecznie będą to ci sami przeciwnicy i w tej samej liczbie. Podczas przemierzania całego von Brauna musicie więc bez przerwy mieć się na baczności, bez przerwy oglądać się za siebie, a to dodaje temu survival horrorowi dodatkowego znakomitego smaczku. No i tutaj muszę przy okazji pochwalić twórców remastera, bo tutaj oryginał, mimo że był grą naprawdę świetną, cierpiał na problemy z balansem. Tutaj udało się przy okazji remastera te problemy z balansem poprawić. Poprawiono błędy z bronią białą, ulepszono kilka upgrade'ów umiejętności, tak żeby teraz więcej z nich było użytecznych. Zresztą to ma ogromne znaczenie, biorąc pod uwagę, jak wiele możliwości ten tytuł oferuje i nie traktując przy tym gracza jak debila. Cały system Shock jest wprost naszpikowany rozwiązaniami i sprytnymi sposobami na zwycięstwo, do których gracz musi dojść samodzielnie. Taki prosty przykład. Niejednokrotnie w grze natkniemy się na wieżyczki obronne, będą także roboty, które potrafią wyjątkowo uprzykrzyć nam życie. Jeżeli natomiast gramy hakerem, to te wszystkie wieżyczki możemy spróbować wyłączyć w punkcie ochrony. No i rzeczywiście, te wieżyczki wyłączyć się da, natomiast nie tak jak we większości gier, że je wyłączamy na stałe. Tutaj dzieje się to tylko na określony czas, z reguły jest to 5 minut albo mniej. Także zanim wyłączycie tą całą ochronę, musicie rozplanować sobie waszą podróż po pokładzie, tak żeby te 5 minut wykorzystać na podejście do tych wyłączonych wieżyczek i je przeprogramować, żeby teraz broniły was. Nie można tak po prostu sobie tej ochrony wyłączyć, chodzić sobie jak baletnica po całym statku, cały czas trzeba myśleć. W dodatku w grze jest teraz taki specjalny perk, dzięki któremu jeżeli wyłączycie ochronę, to roboty również zaczną was ignorować. No i już pewnie dostrzegacie w tym potencjał. Ja od razu wziąłem sobie ten perk, wyłączyłem ochronę na 5 minut w stanowisku dowodzenia, zacząłem podchodzić do tych ciężkich robotów, tych szturmowych, po prostu okładałem je kluczem francuskim.
Dzięki temu zaoszczędziłem mnóstwo życia, zaoszczędziłem mnóstwo amunicji, no i do tego doszedłem w tym tytule sam, a to jest tylko jedna z możliwości, jakie ta gra oferuje. Takich kombinacji umiejętności, kombinacji implantów, sprytnych sposobów na zwycięstwo jest tutaj całe mnóstwo. Samodzielne ich odkrywanie daje ogromną satysfakcję, jest to kolejny plus tego tytułu. No i pewnie, jeżeli oglądacie Lupę Godlike'a regularnie, to wiecie, że ja rzadko tak wychwalam gry, tak? Że z reguły znajdzie się coś, co mnie wkurzy, więc ta gra musi być naprawdę wyjątkowa. Rzeczywiście, ten tytuł jest wyjątkowy, on jest bardzo dobry, ale mimo tej wyjątkowości znalazło się w nim jednak parę baboli. Ogólnie rzecz biorąc, grę zremasterowano bardzo solidnie, mamy tutaj nowe tekstury, mamy lepsze modele, całość działa w 4K w 120 klatkach na PS5 Pro, to wygląda naprawdę spoko, to jest po prostu poezja. Mam jednak wrażenie, że parę elementów dało się tutaj zrobić lepiej. W grze jest jeden taki moment, gdzie zostają nam przedstawione wydarzenia z pierwszego System Shocka. Ten pierwszy System Shock działał na DOSie, tak? On wygląda dziś po prostu bardzo, bardzo kiepsko. W oryginalnej wersji twórcy po prostu wkleili screeny z tego pierwszego System Shocka. Nie wyglądało to zbyt ładnie. Szczerze mówiąc, było to tak wyrwane kompletnie ze stylu obecnej gry. To po prostu nie pasowało. Zawsze mi to przeszkadzało. No i w remasterze myślałem, że w takim razie jest idealna szansa, żeby to poprawić. Może twórcy wkleją w takim razie screeny z remake'u gry, tak? No bo jest remake tej gry, ja zresztą go recenzowałem. Aż o to się prosiło. Niestety nadal tego nie zrobili, nadal mamy tam te stare screeny z tego oryginału System Shocka, no i one dość mocno straszą oko. Takich mniejszych lub większych zastrzeżeń mam w tej grze co najmniej kilka, ogólnie jest naprawdę solidnie jak na remaster, natomiast parę kwestii można było rozwiązać lepiej. Druga sprawa to jest sam ending gry. Nie bójcie się, ja wam tutaj nic nie zdradzę fabularnie, tylko wspomnę, że sama końcówka gry przez fanów była odbierana dość negatywnie jako taka końcówka antyklimatyczna. Liczyłem, że przy okazji remastera może tutaj twórcy zdecydują się na delikatną zmianę, żeby to właśnie poprawić, idealna okazja, no nie? Natomiast niestety tak się nie stało. Dostaliśmy dokładnie to samo, a szkoda, bo akurat to można było poprawić. Trzecia natomiast sprawa to są błędy techniczne, które w remasterze niestety się zdarzają. Tutaj ja przyznam, kontaktowałem się z producentem. Producent tej gry zapewnił mnie, że postarają się to poprawić jeszcze przed premierą, więc liczę, że wy zagracie już bez tych błędów. Czy jednak te 3 minusy potrafią skutecznie popsuć naszą zabawę w System Shocku 2? Powiem krótko, nie mają szans. Solidnie zrobiony remaster na 25-lecie System Shocka zrobił bowiem to, co fani tytułu wiedzieli już od dawna. Że System Shock 2 jest jednym z najlepszych horrorów wszechczasów i 99% tych innych niby strasznych horrorów na rynku może go tylko pocałować w tyłek. Ten tytuł już 25 lat temu w oryginale potrafił cholernie przestraszyć gracza, potrafił wykreować niesamowity klimat, a teraz w wersji remastered robi to jeszcze lepiej. Poprawiona grafika, lepszy balans i solidnie zaprojektowane na padzie sterowanie czynią z tego właśnie tytułu solidną propozycję do jednej z najlepszych gier 2025 roku. Cena tytułu nie została co prawda jeszcze ujawniona z tego co widziałem, natomiast tak na oko widzę, że będzie wynosić około 130 zł. Jak na tytuł tej jakości, stanowiący niesamowicie wciągający horror, moim zdaniem jest to naprawdę świetna cena. Jeżeli lubicie horrory, szczególnie te starsze horrory, to jak najbardziej warto go kupić. A wy dajcie znać, czy graliście kiedyś w tytuł z tej serii i jak go oceniacie. Czekam na wasze komentarze i zawsze chętnie z wami pogadam. Dziękuję wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nie pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć Lupę Godlike'a. Dzięki właśnie waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki wam bardzo i do zobaczenia niebawem.